Słuchajcie, dzień dobry, bonjour everyone. Nasze towarzystwo się rozchorowało poza mną. Wszyscy mają coś ala grypę żołądkową, czy tam klątwę faraona. Wczoraj była tragedia, dzisiaj trochę lepiej. Zobaczymy, czy do 15 mamy dzisiaj plany, czy będzie im lepiej i dojdą do siebie, wiecie, gorączka, wymioty, żyganie, kupa i takie tam. Nie ma co gadać. Tak czasami bywa. Flora bakteryjna inna. Chociaż mi osobiście nigdy się tak nie stało na Madagaskarze. A teraz idę do restauracji Andrzeja. Pokażę Wam. Wejdziemy i się przywitamy z panem Polakiem na Madagaskarze. Restaurację już widać. O, są. Orzełek biały jest. Co mamy? Bufet. 40 zł. Bonjour. Where is Dede? À la maison. Pourquoi? Fatiguée hier soir. Oh my god, okay, I go to him. No widzicie? Nic nie zrobimy, bo Andrzej jest zmęczony i pojechał do domu. Więc zostałem sam. Zaraz spróbujemy coś wykombinować, do niego zadzwonimy. Słuchajcie, tutaj prawie jest jak na Madagaskarze. Zobaczcie sobie, obiadek się robi. Kurczaczki i świniczka. Wentylator działa. Mistrz robi. Będzie dobre jedzonko dzisiaj. I flaga Polski oczywiście. Witajcie, my nadal jesteśmy tutaj na Nosy B w Dar es Salaam. Dzisiaj mamy wycieczkę na Nosy Irandja. To są dwie wyspy połączone taką plażą fajną, gdzie jak jest przepływ, to plaża znika. To jest około 50 km oddalone od samego Nosy B. Idziemy właśnie na spotkanie i będziemy płynąć łódeczką około 2 godzin. Pogoda nie zachwyca, cały czas słońce i patelnia, więc używajcie kremu. Woda jest good. Wszyscy... A, stąd odpływamy, to dobrze. Kasa, kasa. Siedzimy sobie na plaży i czekamy, aż cała grupa się zbierze, żebyśmy mogli wejść na łódź. Tutaj jak widzicie, tacy obchodni sprzedawcy sprzedają wszystko, tak? Od okularów po wentylatory, czapki, olejki i jakieś ubrania. A tutaj z lotu drona jest plaża w okolicach hotelu Royal Beach. Tutaj plaża jest bardzo szeroka, jak jest odpływ, a jak jest przypływ, jest bardzo wąska, czasami nie ma jak przejść. Jedna z ładniejszych plaż, prawda? Oczywiście jak jest wysprzątana. Ruch powietrza jest.
Co my tutaj mamy? Trzymajcie się teraz. Typowa malgaszka Łódź. Co on ma tam? Jedna z najpiękniejszych plaż, wysp tak naprawdę. Tutaj na Madagaskarze według mnie. Tam macie Irandżę, która jest połączona tą plażą. Mamy przypływ, tam jest mała Irandża. Prywatna wyspa swojego czasu była do sprzedania. Kilka zdjęć. Kolor wody jest przepiękny. Zaraz idziemy popływać z żółwiami. No mówię, to jest według mnie jedna z najładniejszych plaż i wysp, na których byłem, przynajmniej. Na Filipinach jest jeszcze jedna taka. Daj Tomeczek. Patrzę parasole piskie? No, na wyspie mieszka troszeczkę tubylców, którzy żyją z turystyki oczywiście. Tej, nie wiem gdzie idziemy, powiem wam. Nie wiem gdzie mam iść. Ty, gdzie są nasi? A. I oczywiście rękodzieła, no żyją tutaj właśnie z rękodzieła. Własnej roboty, ładnie polakierowane. Czasami warto tutaj coś kupić, bo są nieraz unikatowe rzeczy. Hello! Dzień dobry. A tutaj nasza grupa jest. Na wyspie jest normalnie szkoła. Słuchajcie, dzisiaj idziemy na punkt widokowy w pierwszej kolejności. Nie ma prądu na wyspie ogólnie. W takich chatkach sobie mieszkają. Ale podmurówka jest. I teraz nie wiem, w prawo, w lewo. Którędy do kibla? Tu jest kibel, a to idziemy tam. I toalety też. Nie pomylić komuś na chatę, nie weź. Gdzieś tam. Można wstawić Grześkowi do prania zawsze. Tak? Bonjour. O, mamy kaczuszki, słuchajcie, jakby ktoś głodny był. Nie pytajcie mnie, czy ja wiem, którędy iść. O, jesteśmy na dobrej drodze. Ja bym nie palił, ale jestem ze Śląska, jak takie czyste powietrze jest, wiesz, to ja szoku dostaję i muszę uzupełnić tam te toksyny. Podłączył się po jakąś rurę wydechową, ale nie ma tu samochodu. O. A to zrobili parę lat temu, tą drogę tutaj. Kamienia wymurowane. Mamy i studnie, słuchajcie. Bardzo fajnie. Dziś to na przykład łapiąc się za dwa palce. To jest taki trik. Trik podświadomości. Ja nie wiem co on mówi, ale wypił dzisiaj już za dużo. Słuchajcie, Piłem jeszcze. 7 sekund bez słów. 7 dosłownie. Dziękuję. mała Irandża. Ukrop straszny, dotarliśmy na samą górę. Poczekaj, włącz się jeszcze nagrywanie. O. Latarnia. Tu pamiętam, on zawsze struga. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj zawsze struga
i robi handmade'a. Zobaczcie sobie. O. Dzisiaj odpoczywa. Idziemy, tam jest taras widokowy. Trochę popisana, zamknięta ta latarnia. Jakbyście chcieli na latarnię wejść, to na Tanikeli jest. 30 stopni w cieniu. Nosy Irandża to tak naprawdę dwie wyspy, Duża Irandża i Mała Irandża, połączona plażą 2-kilometrową. Wyspa jest leżąca w północno-zachodniej części Madagaskaru. Szacowana populacja wyspy według rządu Madagaskaru to jest 200 osób. W praktyce jest to około 1000. Na wyspie znajduje się latarnia. Latarnia została zaprojektowana przez Gustawa Eiffla, prefabrykowana we Francji i przywieziona na Madagaskar w 1909 roku. Żeliwna wieża o wysokości 20 metrów z latarnią i galerią. Obecnie jest zamknięta. Właśnie i wody nie będzie. Nie. Właśnie to jest minus tego. A to szkoła. Koniec wycieczki, panie i panowie. Było fajnie, ale się skończyło. Plaża bardzo ładna. Mamy odpływ, teraz idzie. Co? To nasza łódka. Bananki, lang lang. Dzieciaki chodzą, sprzedają. O, wszyscy już podchodzą. Hello, hello. A, no mercy. O, co wezmę? O. Słuchajcie, wycieczka bardzo fajna, tania, może nie jest jakichś super fajerwerków jak to z Andrzejem, bo nikt po polsku nie poopowiada. Alkoholu też nie ma gratis oczywiście, ale cena wycieczki 180 zł, w tym jest jedzenie, więc naprawdę polecam, gdyby ktoś chciał. Taniej niż gdziekolwiek indziej. Portfele. How much? This one? A? Okay, 20 euro. 20 euro. This O, Madagascar, Madagascar. 20 euro. To ile to jest? Yeah, it's good. 2 razy... Good. O, 100 tysięcy. No merci, I have... Dobre ceny. Co tam, Konrad, znalazłeś? This Madagascar. O, tu. No merci. Good, good. Hey, dobre. Good. To kobiecy. Good. Dobra. Madagascar. No, thank you, merci. Słuchajcie, a wszystkie wycieczki możecie zarezerwować tutaj, u Nazira. I to jest najtańsze miejsce, jeśli chodzi o wycieczki na Madagaskarze. Tutaj na 3 wyspy, czy na właśnie Nosy Irandża, Nosy Sakatia. O, to jest to tutaj. Macie telefon malgaski. Nazir Excursion. Teraz czas na relaks i odpoczynek.
fajnie jest. Ty przykryj już tego trupa. Przykryj. No, a był nieprzykryty. Miałem taką 125. No. Pokażcie ten zachód słońca. Kaczusie? Wszystkie były w każdą stronę, z dupami się skleiły. Nie wiem, czy to kamera oddaje, słuchajcie, ale to są jedne z najładniejszych zachodów słońca. Dzieciaki sobie w piłkę grają, bo jest właśnie chłodniutko, ładny wiaterek. To jest dobra godzina do trenowania, co? Nie widać tego. Powiem wam, że kamera nie oddaje chyba tego widoku. Co wieczór czerwone słońce zachodzi. No bo to pełnia dzisiaj. Będziemy wyjść do Księżyca. Drugie za chwilę jak jest pełnia. Nie, no chodzi o przyciąganie księżyca. Jest to chyba jeden z najgorszych hoteli na Nasybe, w jakich byłem, powiem wam. Karta prawie codziennie się rozmagnetyzowuje, nie mogę wejść do pokoju. Internet nie działa w pokoju. A prąd przez połowę dnia go nie ma. Po prostu pechowy numer. Więc idziemy naładować kartę. Dzień dobry w nowym dniu, Michał Kikowski, kanał YouTube. Słuchajcie, mamy nowy dzień i dzisiaj wybieramy się na północ Madagaskaru. Jedziemy na dużą ziemię. Może to trochę śmieszne, ale to pierwszy raz mój po 9 latach, po 9 razach bycia tutaj. Słuchajcie, będzie ciekawie. Ale najpierw musimy wyjechać z najbardziej turystycznej miejscowości, oczywiście na Nasybe. Wolna Amerykanka tutaj. Tutaj macie po prawej stronie śniadanka, dobre sprzedają. No i z rana oczywiście owocki możecie kupić. Mango, pomidory, ananasy, kurde, nawet cebula, lemonki, co my tam mamy jeszcze? Tutaj jest bazar, Big Bazar, to taki najbardziej normalny sklep, podobny do europejskiego oczywiście. Wszystko mamy. Teraz jedziemy do portu w Hellville, stamtąd mamy łódź. Łodzią przepłyniemy na dużą ziemię w pół godzinki i na miejscu już będzie na nas czekał tak naprawdę samochód z kierowcą, no bo tutaj najczęściej się wypożycza samochód z kierowcą na Madagaskarze dla bezpieczeństwa, który umie jeździć, prawda, i zna te niebezpieczeństwa, które tutaj są. Dla tych, którzy mieszkają w Royal Beach, tutaj tędy w lewo 100 metrów jest Royal Beach, prawda, hotel. Gdybyście chcieli sobie pozwiedzać miasto bez płacenia, no tam. A to jest zebu, ichniejsza taka krowa. Wzięliśmy tuk-tuka z ulicy i okazało się, że ma za mało paliwa, żeby dojechać do, powiedzmy, największego miasta tutaj, do Hellville.
Witamy w porcie w Helvii, słuchajcie. Mamy chyba lekki odpływ, bym powiedział. Tak wygląda port. A tam przed nami to widzicie tą wyspę, to jest Nosy Komba. Tam po prawej macie Tanikeli. It's like that. Szybka łódź kosztuje tutaj z Nosy B na dużą ziemię 20 000 ariarów, gdyby ktoś się pytał. Szarlintła. Jak się nasza łódź nazywa? Szarlintła. No 3. O, ten dźwięk mnie zajebiście uspokaja. Nie widzę. A te wszystkie łódki płyną na dużą ziemię. July? Co tam, piesek? Słuchajcie, to się tutaj bardzo łatwo odbywa. Jak wchodzicie do portu, po lewej stronie możecie kupić bez koników bilet. Tak jak mówiłem, 20 000 ariarów. Potem idziecie tutaj pod takie zadoszenie, czekacie. I tutaj taki pan tutaj rozdaje kamizelki dla tych, co będą płynąć. I czekamy, aż łódź podpłynie i wsiadamy wtedy. Na bilecie macie nazwę łodzi. Anja, pana novia aí. Teraz o, jest dobrze. Słychać. Witajcie na dużej ziemi. Chodź od razu pod dym. I za nami port. Pójdziemy na piechotę, kurwa. 300 km. Oj. Szukamy naszego szofera, słuchajcie. Jak to się mówi na Madagaskarze, powoli, powoli. Mora, mora. Jest! Mamy! Samochód znaleźliśmy. Szofera nie, ale samochód jest. To nasz czy nie? Ten i taka. Tam to jest Ford. No ten. Ale był pick-up czy nie? To ten. A ja. Pola?
Ali, oui. Hello. Michel. Hello! No to ruszamy, słuchajcie, pasy zapinajcie, bo jak wpadniecie w dziurę, to wam kark złamie. Nasz tour guide, można powiedzieć, ma na imię Pola i jedziemy dzisiaj. Kilka miejscówek i do wieczora powinniśmy dojechać do Diego. Zobaczymy, jak to jest. No problema. No problema. C'est mieux, oui. Okej. No problema. Dopiero co im powiedziałem, że No pasy trzeba problem. zapisać. Ah, vidéo. Oui. Caméra. Ja. Yeah. Ouais. It's good. Jak tam już Ci się podoba? Tak. Café. Café. C'est plantation, il y a un parc. Przejeżdżamy teraz przez park kakaowy i też wanilii. No, tutaj zaraz wanilii. przy porcie. Fermentation. To są wszystko drzewa kakaowca. c'est ça. Po jednej i po drugiej stronie. Z tego słynie tutaj ta miejscowość Ambandja. Mange. Ça c'est plantation café. I kawy. Café. Ylang ylang. Comme au Sibé, il y a ylang. Słuchajcie, powoli dojeżdżamy do pierwszego większego miasta i się nazywa Ambalube. Drogi są po prostu off-roadowe. Jest to jeden z gorszych krajów, gdzie widziałem takie drogi. Ale cały czas budują coś. Coś inwestują, jest dobrze. A dla tych, co by chcieli wynająć samochód, no to my znaleźliśmy samochód z kierowcą i cena jest 300 000 ariarów, to jest jakieś 300 zł dziennie plus paliwo. Ale w tym już jest nocleg kierowcy, prawda? I on już tam wszystko sobie, jedzenie, wszystko sobie opłaca. Jakbyście chcieli, to tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście trzeba poszukać, bo można znaleźć trochę taniej i można znaleźć też dużo drożej, bo niektórzy nam krzyczeli 500 zł za dobę za samochód z kierowcą. Drogi nie są łatwe, jak widać. Belgii nie ma mostu. Mahavavi. C'est la rivière, ça s'appelle Oh. Mahavavi. 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 To rzeka się nazywa Mahavavi. Rivière Ambeloudjou, ça s'appelle Mahavavi. No raczej. To nasz obiadek, słuchajcie, pomidorki świeżutkie zmielone, ryżyk i zebu, szaszłyczki. O, a tak to się prezentuje. Dojechaliśmy do rezerwatu, zjadamy i idziemy na wycieczkę tam do rezerwatu, zobaczyć jaskinię.
Witamy w Parku Narodowym Ankarana. Oby można było latać dronem. Słuchajcie, oczywiście jest bardzo gorąco, ale to jest normalne, jesteśmy na Madagaskarze. Wstęp kosztuje 65 000 ariali, czyli jakieś 65 zł. Za przewodnika 70 000 ariali. Tam samochód 3000, takie tam. Jesteśmy jakieś 2 godziny od Diego drogi, może półtorej. Ale większość drogi już przejechaliśmy. Buka tifu. Iya, lera with Numero na kale no. Spójrzcie na ten las, na tą dżunglę tutaj. Nie da się przez nią przejść. Tak jest zarośnięte. Fajne te drzewa. Słuchajcie, malgaska dżungla. Ciekawe drzewka. Podobno najgroźniejszym zwierzęciem tu są skorpiony. Ale one nie zabijają tutaj, przynajmniej te rodzaje, które występują tutaj. No, mamy teraz sezon suchy. Jeszcze wyżej? No jesteśmy prawie na górze. Tingi is the pointed and sharp form of the limestone. Okay. Yeah. Louis Armstrong? Neva is good. Yeah. Yeah. Good sharp. Yeah. Bardzo ładnie. Nie, no to jest akurat Idziemy ładne. dalej, do jaskini jeszcze. I oczywiście jak wszędzie na Madagaskarze, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zakazali nam latać dronem i się właśnie dopiero tutaj dowiedzieliśmy na górze, że żeby polatać, to potrzebujesz pozwolenia i zapłacić za Bo to. oni się boją o te mewy, żeby się nie... Tak, Jakieś mewy zabiorą. więc zobaczymy, czy się uda później. Idziemy teraz w stronę... Teraz już będziemy schodzić chyba, co? O, jeszcze kawałek. Prawie cała góra jest wyłożona tutaj tymi właśnie bardzo ostrymi kamieniami. I to naprawdę ostrymi. Pokaż kolano. O, Tylko przehaczyłem. popatrzcie, ale tu powinni być ubezpieczeni tutaj. Tak? Zapłacą? Więc uważajcie, jak tu będziecie chodzić, bo lekkie dotknięcie i możecie sobie się skaleczyć. Nasz przewodnik dużo nie mówi, ale nie musi. Ważne, że dziury nas nie wprowadzi. W sumie nie wiemy. Może chce nas wpieprzyć w maliny. Tylko tu malin chyba nie ma. A ono chce nas wyprowadzić. Ale pogodę wybrałem naprawdę super. Jest, nie. Dzisiaj nam się pogoda udała, bo jest cały czas jesteśmy w cieniu prawie. Jest pochmurnie lekko. W samochodzie co się spaliło. Tak, oprócz w samochodzie, gdzie się spaliłem. O. Dobra, jestem na miejscu dla Ciebie. Masz. Teraz widokowy z kamienia. Teraz widać. A Wy sami tylko jego pilnujesz? Czy wszystkie dzieciaki? Jak to jest? A tylko wy. Chodząc tutaj, to lepiej zabierzcie dobre buty, bo w klapkach się nie da. A wierzcie mi, każde potknięcie albo przewrócenie się wiąże się ze szpitalem.
Tak są ostre wszystkie te cingi. Nawet się oprzeć nie można, tak kuje. Nie to, że było to niebezpieczne, jak powoli to robicie, chyba że z kamerą w ręku. O. Schodzenie jak zwykle jest trudniejsze niż wchodzenie. Słuchajcie, drzewo z kolcami. Jakaś pochodna ananasa, Panabis. Dobre, dobre. Stój! O, stamtąd przyszliśmy. Za jasno. No dobra. Słuchajcie, schodzimy na dół. Nie wiem, czy to widać, tam jest jaskinia za tymi drzewami. Jeszcze z 50-100 metrów w dół. A byliśmy tam na samej górze. Ogromna. Podobno jaskinia Batmana, nietoperzy. Szkoda, że nie jest teraz sezon deszczowy, by było fajnie, tutaj dużo wody. A tak to jest bardzo sucho. Ale już zeszliśmy na dół, jest wilgoć czuć powoli. Już słychać nietoperze. Wow! Jaskinia robi wrażenie. Nie jestem w stanie, a zobaczcie, tam ludzie są na dole. No jest ogromna. I nietoperze latają. Chyba zgubiłem przewodnika i Konrada. Słyszeliście? Kocham cię. O. A tak wyglądają obstrane malgaskie kamienie, słuchajcie. Bardzo ładne. Uważać na głowy. Tam jest jakaś rzeczka, źródełko. Fajny chłodek stąd bije. Idziemy do wnętrza ziemi, słuchajcie. Zobaczyć duże nietoperki. Nietoperki. Gdzie są te nietoperze? O, tam są. Widzicie? Ile The tych biggest nietoperzy? bats in Madagascar, like flying fox. Latające lisy. O, mango mogliśmy. Śpią! Like mine. Wake up! Batman! Gotham need you! Can you laugh? Mind your head. Mind your head. Mind your head. Your head. Yeah. You keep your head down again. You keep your head down. Put your head in here. O. Chciałeś latające. Zajman, weź jeszcze raz nagramy się. Gotowy? No. Nietoperze. No mi się grzeje latarka, dlatego nie mogę za długo. Dobra, mam. Klaśnij. Mocniej? No. Nie działają.
Słuchajcie, bardzo ładna jaskinia, widzicie to? O. I have bigger in house. You have done this? Yes. Big spider, it's not dangerous. Tego oświetliłeś, że go nie widzę. O, weź tak obo. Ale nie na niego, bo go nie widać przez to. No widać go. Jest, do. Ja go tutaj widzę. Ja go też tutaj widzę. Słuchajcie, jaskinia bardzo fajna, ale jak ktoś ma arachnofobię, to nie polecam, bo spokojnie tam kilka tysięcy pająków chodzi normalnie po całej jaskini. Jest kilka dużych, a tych małych jest multum. Lekko ponad 1000. Schodzimy, musimy zejść na dół i wejść na górę. Słuchajcie, na koniec wycieczki mamy tutaj lemurki. Jakbyście chcieli zobaczyć. Ale te są dzikie, nie takie jak na nosy B. Liście wpieprzają. O, tam jeszcze jeden skacze. Patrz, kurwa, bober. Ale duży bober. Ale wielki bober. O, tam jest kolejny na drzewie. O, właśnie I tu zobaczyłem jest kolejny. 2 jenoty. To jest jeden. No i z tego wszystkiego za szybko skończyliśmy i nasz taxi driver spierdolił. Wycieczki malgaskie. Nie wiem, czy widzicie, jak się spociłem, ale to pogoda i chodzenie po górach w Afryce. Tutaj coś się spaliło, panie panowie. Nasza podróż tutaj jest bardzo nowoczesna droga szybkiego ruchu, krajowa droga łącząca największe miasto na północy Diego Suarez, do którego właśnie się udajemy. Po prostu bardzo fajna droga. Brak mi słów, jakie to są drogi na tym Madagaskarze. Pięknych kobiet znać. Podróże z Krzysztofem Krawczykiem przez Madagaskar. Zapraszam. Skracam 1000 kaligat, które lubią ty. Zgasowałem kilka pyk. Nie żałuję dziś. sa Diego Suarez. Witamy w Diego, słuchajcie. Jest jakieś pół godziny zostało od zachodu słońca. Na ostatnią chwilę przyjechaliśmy. Cały dzień w samochodzie byłem. Ciężka droga, ciężka. Ale cywilizacja. Po prawie 300 km widać cywilizację. Nawet macie stację Shella. 4,90 paliwo. No tam 4,75 na złotówki. Dzisiaj odpoczynek, a jutro zwiedzamy tutaj okoliczne zatoki. Taki jest plan przynajmniej. No i same Diego też. Tu mamy paliwko i co tam, benzyna 5,90, diesel, nie, gazolina. O, drogo, drogo. Jak na warunki tutaj to bardzo drogo.
Pierwsze wrażenia? No, większe na pewno niż Hellville. To jest takie centrum teraz. O, zapraszam Was do naszego bardzo ładnego hotelu. Lotus Hotel. Całe 80 zł za pokój. Bonjour. A bonsoir. What is this? Gdzie mam paszport? Tutaj macie cenę hotelu, gdybyście się pytali. To za pokój standardowy 20 euro. Ja to robiłem akurat przez Agodę. O. Tu coś do picia sobie możecie kupić. Tu jakieś wyjście na zewnątrz jest. O, nawet balia jest. Słuchaj, balia jest. W centrum miasta. Widać, że swoje lata świeżości hotel już ma za sobą. Słuchajcie, pokrótce Wam powiem, że właśnie wszedłem do pokoju. Tutaj są pokój. Nie mieli standardowego pokoju, jest bardzo dużo komarów. Mam nadzieję, że nie pogryzą mnie. Właśnie nie wiem, czy widzieliście, że leci. Klimatyzacja jest, nie wiem, czy działa. Nie mieli standardowego pokoju, za który zapłaciłem, dali mi family room. Jakaś lodóweczka. Biurko do pracy. Okno, przez które widać jakiś śmietnik. Szafa. I łazienka. O. No. Nie zachwyca, ale zaraz zobaczymy, czy mają gdzieś tu pilota od klimatyzacji. Okej, idziemy na dół. How to turn on the aircon? Wait, How to turn on the aircon? aircon. How to turn on the aircon? Wait. You don't have this because you do in economic reservation. I can upgrade because I need aircon. If you need this, Yeah. you pay in Okay. standard. Okay. Yes. Because for this it's room. Słuchajcie, no brak języka francuskiego i błędy na Agodzie, w tym przypadku w tym hotelu, robią swoje, prawda? Okazało się, że w cenie, gdzie pokój standard kosztuje 20 euro, bo zapłaciliśmy 20 chyba 1 czy 2 euro za ten pokój, ale to jest economic pokój. Na zdjęciach na Agodzie było zdjęcie, że jest klimatyzacja, ale bez pilota. Za pilota musimy dopłacić 5 euro. 5 euro. Więc tak to wygląda. W ogóle mają tu bardzo ładne freski na ścianie. Nie wiem, czy to jakaś, widzicie to? To jakiś Picasso tutaj rysował, albo jakieś zalanie było grube po deszczu. Przydałoby się to odświeżyć według mnie. Ok, jutro mają mnie przenieść w ogóle do pokoju mniejszego. I tak to wygląda. Dostałem pokój kurde imprezowy, 2 łóżko dwuosobowe. Zobaczymy, czy jest ciepła woda. Jak to mówią na Madagaskarze, mora mora, powoli, powoli. I niech klimat zacznie działać i idziemy coś zjeść, bo jesteśmy strasznie głodni. Więc widzimy się pewnie jutro. Dziękuję za oglądanie, zostawcie łapkę w górę, komentarz taktyczny, prawda? I nie zapomnijcie o subskrypcji, jak chcecie widzieć moje filmy. Wiem, że teraz była krótka przerwa w filmach, ale to przez to, że tutaj byłem. Jestem dalej. Na pewno jak wrócimy na Filipiny, co będzie lada moment, to
będzie tego więcej. Ale tak samo, poniedziałek, środa, piątek. I co ja Wam mogę powiedzieć więcej? Tragiczny pokój za tą cenę. Tyle. Tyle w temacie. Jutro zwiedzamy zatoki.